Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, co się dzieje we Francji. Skazany został na więzienie były prezydent Nicolas Sarkozy, wcześniej Marine Le Pen w wyniku innego wyroku dostała praktycznie zakaz kandydowania w wyborów prezydenckich. Ogromne kłopoty rządu, no i jeszcze włamanie do Louvru. To co prawda z innej bajki, ale pokazuje, że we Francji dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Co z tą Francją? Za chwilę o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Pozdrawiam wszystkich patronów. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa z Krynicy, gdzie jestem na forum Krynica i łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Kacper Kita, Nowy Ład, Marcin Giełzak, Dwie lewe ręce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panowie, co się dzieje we Francji? Szerokie pytanie. Ja bym powiedział, Daję wam że... pełną swobodę do pójścia w dowolnym kierunku, bo dzieje się tak dużo, że jest o czym No to mówić. ja powiem jako znany i zawołany konserwatysta, że istotą problemu jest chyba to, że państwo działa niezgodnie z logiką ustrojową Piątej Republiki, od kiedy Emmanuel Macron zdecydował się w sposób nierozważny, moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, także zdaniem własnego premiera, przewodniczących obydwu izb parlamentu, większości członków własnego rządu i chyba członków i parlamentarzystów własnej partii rozwiązać parlament i zdecydował się na przyspieszone wybory, które doprowadziły do tego kryzysu, z którego w tym momencie państwo nie może wyjść i państwo działa w sposób niezgodny z logiką ustrojową Piątej Republiki, czyli nie mamy systemu prezydenckiego ani półprezydenckiego, ale mamy grupę rekonstrukcyjną Czwartej Republiki w Zgromadzeniu Narodowym i mamy swego rodzaju hiperparlamentaryzm. Po raz pierwszy od 1958 roku parlament może poszaleć. No to trochę trudno im się dziwić, że skoro taka okazja im wpadła w ręce, no to chcą tą okazję wykorzystać. Parlament próbuje dokonać tego, co jeden z posłów Partii Socjalistycznej nazwał reparlamentaryzacją francuskiej demokracji. I nie tylko socjaliści chcą działać. No każdy w tym ogniu chce swoją pieczeń przyrumienić. W normalnych warunkach, czyli przez ostatnie 70 lat byłoby po prostu tak, że jeżeli rząd ma większość, jeżeli zaplecze prezydenta ma większość, to sobie przegłosowuje taki budżet, jaki ma życzenie. Jeśli większości nie ma, no to jest artykuł 49 ustęp 3 Konstytucji, który pozwala odwołać się do tak zwanej względnej większości bez głosowania nad projektem budżetu, go przyjąć, zamienić to tylko w głosowanie nad wotum nieufności dla rządu, gdzie próg poparcia, który jest niezbędny dla usunięcia rządu, jest wyższy, gdzie aż do Emmanuela Macrona istniało pewne tabu przed obalaniem rządów, ale jak widać dla Macrona nie ma tabu. I kolejna sprawa, w normalnych też warunkach, no można byłoby zakładać, że w najgorszym razie byłaby kohabitacja jako bezpiecznik systemu. Tym się różni system francuski od amerykańskiego. Jeśli jest absolutny pad na linii prezydent-parlament, no to w systemie francuskim prezydent może powiedzieć, dobra, skoro tak, to tak, Francuzi chcą ewidentnie czegoś innego, ja w takim razie dam im premiera z tego przeciwnego obozu politycznego. Ale nie może być całkowitego pata, który na przykład był w Stanach przy tak zwanym shutdownie, czyli przy zamknięciu państwa. No a tu mamy sytuację zupełnie nową w dziejach Piątej Republiki i każdy trochę próbuje wyczuć, ile z tego wyciągnie. No i żeby to tylko szybko zobrazować konkretem. Żyjemy w dość paradoksalnym układzie, w którym większość posłów, którzy są w Zgromadzeniu Narodowym i większość senatorów w Senacie należy do uogólnionej prawicy, do różnych prawic. A wszystkim zaczęła kręcić Partia Socjalistyczna. Dlatego, bo to ona się stała tym języczkiem uwagi i to dzięki nim rząd może przetrwać albo upaść. Od tego, jak socjaliści się zachowują, teraz wszystko zależy. Powiedzmy, że stali się przez chwilę francuskim PSL-em.
No więc znowu, kto by nie korzystał, gdyby miał tego typu okazję. Więc w taki hiperpragmatyczny sposób, odwrotnie niż skrajna lewica, nie idą w antymakronizm, zapięte na wszystkie guziki, tylko mówią, dobra, no to teraz nas spłacajcie. Mamy zawieszenie podwyższenia wieku emerytalnego do 2028 roku, czyli po wyborach prezydenckich dopiero sprawa się rozstrzygnie, a kto je wygra i na jakich hasłach, to jest oczywiście sprawa przyszła i niepewna. Mamy podniesienie podatku od cyfrowych gigantów. Donald Trump będzie zachwycony. Ja się cieszę, że Francja wytycza szlak, prawda, dla pozostałych. Zrobiła to przez przypadek, ale niemniej jednak. Mamy podniesienie podatku od zagranicznych korporacji, gdzie połączyła siła Francja niepokorna żona Luca Mélenchona i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Mamy teraz dyskusję o podatku, sławnym już podatku Zuckmana, w wersji light albo hard, albo allégé, jakby woleli powiedzieć Francuzi, żeby nie obrażać ich językowej wrażliwości, czyli podatku od milionerów, podatku od własności, a nie od jedynie zarobku. Zatem socjaliści zachowują tak, jakby rządzili niemalże i przygotowują taki program i też nie ukrywają, jaki jest nasz cel. Skancelować 8 lat Emmanuela Macrona i jego cięć podatkowych dla bogatych, ale korzysta też centroprawica. Mamy chociażby zniesienie podatków od nadgodzin, od napiwków, mamy inne obniżki podatków. Skończyło się na tym, że, jak mówią niektórzy, mamy budżet Frankensteina, czyli taki, do którego każdy coś dorzucił i powstał z tego budżetowy potwór, który zobaczymy, czy będzie przegłosowany. Przywódca socjalistów Olivier Faure mówi, sprawa będzie jasna do końca tygodnia. Czyli w poniedziałek powinniśmy wiedzieć. Ale ostatni mohikanin lewicowego makronizmu, Bernard Cazeneuve, był bardziej optymistyczny i powiedział, moim zdaniem to się tak skończy, że każdy coś dostanie i każdy będzie mógł żyć z tym, co dostali inni. I w ten czy w inny sposób będziemy mieli wynegocjowany budżet. A jeśli nie, to zostają chyba dwie opcje. Przyjęcie budżetu przez ordonans, artykuł 47 Konstytucji. Znowu, nigdy jeszcze tego nie zrobiono. Co to jest ordonans? Szybko wytłumaczę. To jest sytuacja, w której rząd przejmuje na chwilę uprawnienia parlamentu, czyli we Francji inaczej niż w większości parlamentów jest tak, że rzeczy, które wolno uregulować ustawą, są enumerycznie wymienione w Konstytucji. Jeśli nie są, jest to kompetencja rządu. Ordonans sprawia, że nawet te kompetencje, które zostawiono parlamentowi, rząd może przybrać, może przypisać sobie, tylko że parlament musi to potem następczo ratyfikować, z jednym wyjątkiem. Nie musi następczo ratyfikować ustawy budżetowej przyjętej ordonansem. Ale ordonans to jest artykuł 49 Konstytucji do sześcianu, prawda? To jest już dosłownie rząd mówiący, rozjedziemy was buldożerem. I to jest jedna opcja, a druga opcja, znowu rozwiązanie parlamentu i liczenie na to, że coś się rozstrzygnie przy urnach. Bo opcja numer 3, Emmanuel Macron podający się do dymisji, chyba nie jest w kartach, bo Macron absolutnie to wyklucza. To był konserwatysta Marcin Giełza, który biadał nad tym, co się działo z Piątą Republiką. To teraz Jakobin uśmiechnięty socjalisto-anarchista, pewnie cieszący się z tego, że jeden prawicowiec siedzi w więzieniu, druga nie może startować. Kacper, jak to widać z twojej perspektywy lewicowej? Tutaj rzeczywiście to jest o tyle ciekawe, że Marcin wszedł w rolę takiego właśnie golistowskiego legitymisty, prawda, że ten prawowity ustrój został naruszony i na tym polega ta zbrodnia, prawda. Ja bym może dla ubarwienia powiedział, że rzeczywiście jest tak, że mamy sytuację nową, ponieważ nieco upraszczając, zawsze było tak, że albo prezydent miał po swojej stronie Zgromadzenie Narodowe, czyli ich inny Sejm, albo mieliśmy w tymże zgromadzeniu alternatywną większość i wtedy była kohabitacja. Teraz złożoność zagadnienia polega na tym, że prezydent ma przeciwko sobie bardzo wyraźną większość obu izb, ale jednocześnie w żadnej z tych dwóch izb nie ma większości. Bo ja bym się jednak nie zgodził z tym, że prawica ma większość w Zgromadzeniu Narodowym, ponieważ wymagałoby to zaliczenia renesansu jako prawicy. Myślę, że renesans jest tworem tak mgławicowym, że bardzo trudno jest zaliczyć go ani do prawicy, ani do lewicy, bo jednak mimo wszystko Zjednoczenie Narodowe, nawet z Ciotimi, Republikanami i nawet Horizon Filipa nie mieliby większości. Ale z drugiej strony tym dalej od większości jest oczywiście także lewica podzielona na 4 osobne kluby. I mieliśmy przez te 1,5 roku przećwiczone wszystkie warianty, w zasadzie naprzemiennie mamy je ćwiczone. Tak? Najpierw lewica, taki klasyczny wariant, lewica i centrum zablokowała w drugiej turze wyborów do zgromadzenia
lepenistów, no ale później, mimo tego, że lepeniści zdecydowanie nie mieli większości, poprawili swój wynik, ale mają tylko 1/4 posłów, chociaż są największym pojedynczym klubem, no lewica i centrum absolutnie nie są w stanie też się porozumieć i stworzyć rząd. Więc był przez chwilę wariant centrum plus prawica w postaci rządu mniejszościowego Michela Barniera, no ale tutaj też Marine Le Pen żądała więcej niż Michel Barnier był gotowy jej dać, jeśli chodzi o budżet, więc Macron liczył na to, że w zamian za legitymizację Le Pen ona zgodzi się na podtrzymywanie rządu mniejszościowego, ze względu na to, że miała pewien wpływ na kształt budżetu i działań rządu. Le Pen to nie wystarczyło, nie blefowała, rząd został obalony wspólnie z lewicą, więc ten trzeci wariant, lewica plus narodowcy, został przećwiczony, który skądinąd teraz wrócił w postaci tej poprawki do projektu budżetu. Przy czym no, obawiam się, bardzo mi się spodobało, że wczoraj na Twitterze osobą, która na to zwróciła uwagę, jest osoba, która pewnie najbardziej by chciała, żeby tego typu sojusze powstawały, czyli Remigiusz Okraska. I bardzo się cieszę, że mogłem mu dać trochę radości. Chociaż obawiam się, że tego typu projekty nie przetrwają, tak? To znaczy po prostu zostaną wykreślone z budżetu na etapie prac w Senacie, który kontroluje postgolistowska centroprawica, która ma spojrzenie dużo bardziej przychylne, powiedziałbym, międzynarodowym korporacjom. Natomiast moim zdaniem powinniśmy też wyjść poza kontekst obecnego kryzysu instytucjonalnego. Podstawowym problemem jest rozczłonkowanie, dekompozycja sceny politycznej, która ma swoje źródło w dekompozycji społeczeństwa francuskiego, tak? Ja znów posłużę się swoją ulubioną metaforą książki Jérôme'a Fourqueta, francuskiego badacza Archipelag, tak? Francuski archipelag, czyli Francja jako nie spójny naród, spójne społeczeństwo, tylko archipelag, wysepek grup podzielonych głęboko politycznie, etnicznie, religijnie, majątkowo, geograficznie, religijnie, etc. No i jakbyśmy popatrzyli na te wszystkie przecięcia ze względu na właśnie status materialny, pochodzenie, grupy zawodowe, to tutaj zobaczymy, że mamy bardzo różne odcienie, które wszystkie są reprezentowane w zgromadzeniu i w gruncie rzeczy no, jest to par excellence demokratyczne, w tym sensie, że wszystkie grupy są reprezentowane, mają prawie wszystkie grupy mają jakichś swoich reprezentantów w zgromadzeniu, tylko żadna nie ma większości, bo też żadna we francuskim społeczeństwie dzisiaj nie jest większościowa, a z drugiej strony projekt Emmanuela Macrona, który opierał się od 2016 roku, kiedy on wyszedł z rządu Hollande'a, na tym, że on zastąpi te dwie główne siły polityczne, które przez 60 wcześniejszych lat w uproszczeniu dominowały francuską scenę polityczną, czyli właśnie golistów, centroprawicę i socjalistów jako centrolewicy i rządziły naprzemiennie. No, jego projekt stworzenia wielkiego centrum, które wchłonie te formacje i także ich wyborców, a pozostawi tylko te skrajności, tak, czyli z jednej strony Le Pen, z drugiej strony Mélenchona, to się nie udało kompletnie, tak. Widzimy, że o ile w 2017 roku Macron miał 350 mandatów, to już w kolejnych wyborach w 2022 już wtedy stracił samodzielną większość, miał tych mandatów 245 i w kolejnych wyborach już 160 kilka, tak. I jeżeli byłyby kolejne wybory, to by się jeszcze bardziej wykruszyło. No i widzimy bardzo wyraźnie też, że sam Macron jest traktowany jako obciążenie przez polityków własnego obozu, tak? Jego potencjalni następcy się od niego dystansują. Edouard Philippe, jego najpoważniejszy potencjalny następca, przywódca jednej z partii koalicyjnych, były premier przez pierwsze 3 lata makronizmu, w takich złotych czasach makronizmu, powiedziałbym, wzywa prezydenta do dymisji. Gabriel Attal jako szef drugiej z tych 3 partii tworzących obóz Macrona mówi, że on nie rozumie decyzji prezydenta, tak jak wielu Francuzów, a w partii trzeciej z tych 3 partii tworzących zaplecze prezydenta znalazł się nawet poseł, który mówił w telewizji, że prezydent Macron powinien iść do psychiatry, bo jest narcyzem. No i co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że także ten projekt stworzenia bazy socjologicznej dla projektu Macrona nie odniósł skutku, to znaczy z jednej strony odbudowują się częściowo przez ostatni rok odbudowali się goliści,
którzy mają właśnie, no są to tradycyjną partią ludzi lepiej sytuowanych materialnie, ludzi w wielkich miastach i najstarszych. Z drugiej strony socjaliści także, o czym wspominał Marcin, wykorzystują swoją szansę do tego, żeby kiedy są niezbędni dla przyjęcia budżetu i przetrwania rządu, żeby wrzucać swoje postulaty programowe. No i to rozdrobnienie tylko się pogłębia, bo z drugiej strony te stare partie są na tyle silne, żeby osłabiać Macrona i uniemożliwiać mu rządzenie tak, jak on by chciał, ale są też zdecydowanie zbyt słabe, by powstrzymać rosnące poparcie tych tak zwanych skrajności, czyli Le Pen i Mélenchona, którzy cały czas mają się bardzo dobrze, nawet jeżeli także oczywiście nie mają większości. No i wydaje się, że po prostu będziemy mieli do czynienia z taką szarpaniną, która będzie trwała do kolejnych wyborów prezydenckich w maju 2027 roku, czy w kwietniu pewnie, a w maju będzie nowy prezydent. No i wtedy zobaczymy, albo prezydentem zostanie Bardella lub Le Pen i wtedy będziemy mieli rekonfigurację sceny politycznej, właśnie podejrzewam poprzez stworzenie jakiejś koalicji narodowców z częścią golistów, albo jeżeli kandydat przeciwny wygra, no to w zależności od tego, kim będzie ten kandydat przeciwny i może to być ktokolwiek, tak? Sondaże pokazują, że poparcie na podobnym poziomie kilkunastu procent mają dzisiaj przywódca golistów, konserwatywny katolik Retailleau, centroprawicowy liberał Edouard Philippe z takiej prawicy orleanistowskiej, tak? Raphael Glucksmann jako centrolewica, taka reformistyczna socjaldemokracja bardzo proukraińska i tak dalej. I Jean-Luc Mélenchon, prawda, trockista, na którego głosuje 70% muzułmanów, dla którego Hugo Chavez jest pozytywnym punktem odniesienia. Więc ktokolwiek może wylądować w tej drugiej turze i w zależności od tego, kto się w niej znajdzie, to pewnie on będzie starał się wokół siebie, tak jak to robił Macron te 8,5 roku temu, zrekonfigurować przynajmniej jakąś dużą część obszaru, czy centrum, czy centroprawicy, czy lewicy. A do tego czasu będzie mniej szarpaniny i ta szarpanina będzie trwała także na poziomie lokalnym, no bo w marcu już za kilka miesięcy będą wybory lokalne i tutaj też będzie bardzo ciekawe, jakie listy powstaną, jakie sojusze tych wszystkich partii i partyjek powstaną i na ile i kordon sanitarny wokół kogo będzie silniejszy, czy kordon sanitarny, żeby powstrzymać Le Pen, czy kordon sanitarny, żeby powstrzymać Mélenchona, czy wreszcie kordon przeciwny Macronowi jako temu najbardziej nielubianemu politykowi. Wszystko, co mówicie, to jest opis jakiegoś kraju pogrążonego w dosyć sporym politycznym chaosie, kraju, który jest słaby, kraju, o którym Jarosław Kaczyński kilka dni temu mówił, że Niemcy i Francja zagrażają naszej suwerenności. To też ciekaw jestem, co o tym sądzi, co mógł mieć na myśli prezes Kaczyński. Ale też chciałem was zapytać jeszcze o sprawę Sarkoziego i Le Pen. Znaczy, co te dwie historie nam mówią o francuskim systemie? Czy to jest tak, i w ogóle sytuacji takiej we Francji, czy to jest tak, że są przykłady twardej łamania prawa i państwo stanowczo reaguje i jest tak, jak być powinno? Czy to jest historia o tym, że to państwo, polityka, życie publiczne jest skorumpowane, zgniłe i zepsute i to są jakieś wierzchołki góry lodowej? Czy to jest też historia o tym, że pewna część sceny politycznej jest blokowana przez aparat państwowy? Jak wy to widzicie, Marcin? Znaczy, jak wy, Marcin i Kacper, nie mówię do siebie perwy, chociaż... Nie no, pluralizm majestatis, Marcin już zapracował sobie na to, żebyśmy mówili do niego perwy. Tak. Tak, to jak niektórzy piszą na Twitterze, niewidzialny imam wiecznej lewicy. Pewnie tak. Natomiast odniósłbym się najpierw do tych słów Jarosława Kaczyńskiego, tylko krótko. Naszej suwerenności zagraża Rosja fundamentalnie i różnica między zagrożeniem rosyjskim a zagrożeniem, dajmy na to, francusko-niemieckim jest mniej więcej taka jak między człowiekiem, który ma spółkę z innymi partnerami. Ci inni partnerzy mają więcej udziałów w tej spółce i chcieliby mieć jeszcze więcej. Bardzo się rozpychają łokciami, jako że mają więcej udziałów. No i trzeba jakoś się zastanowić, czy paru innych mniejszych akcjonariuszy nie zebrać, czy nie zacząć rozbijać sojuszu tych dwóch największych akcjonariuszy,
uszy ich przekonywać, a między kimś, kto uprawia rejderstwo, przykłada nam broń do głowy i mówi albo podpiszesz, że oddajesz mi tą firmę, albo cię zamorduję. Na tym polega różnica między Niemcami a Francją z jednej strony, a Rosją z drugiej i nigdy bym tego nie tracił z oczu. I dodałbym jeszcze, że nie tylko przestawia nam pistolet do głowy, ale strzela do ludzi wokół i my te trupy widzimy. Tak, i my wiemy, że nie jesteśmy odstraszenie. pierwszymi ofiarami jego rejderstwa, tak? Tylko że to jest pewien modus operandi, który się powtarza i się nie skończy, dopóki nie zostanie zatrzymany. Podobnie jak nie skończy się rozpychanie łokciami zarówno Francji, jak i Niemiec w Unii Europejskiej, bo są to jednak poważne państwa, które próbują realizować poważną, opartą o rację stanu, interes narodowy politykę. Trudno ich za to winić. To naszych polityków trzeba winić, jeżeli dają się im ogrywać. Natomiast jeżeli chodzi o problem, nazwijmy to, sporu judykatywy z pozostałymi dwiema władzami we Francji, to według mnie ten problem jest realny. Kacper nazwał mnie wcześniej golistowskim legitymistą. Jestem w stanie przyjąć ten tytuł i nosić z dumą ten płaszcz. Pewnie byłbym faktycznie na francuskiej scenie politycznej swego rodzaju lewicowym golistą, tak, w tradycji André Malraux czy René Capitonta, i ludzie, którzy do tej tradycji należeli, byli wierni słowom generała o tym, że sądem najwyższym we Francji są Francuzi. I że nie może powstać sytuacja, w której demokracja na każdym zakręcie i przy każdym sporze przegrywa ze swego rodzaju arystokracją sędziowską i nie może dojść do sytuacji, w której żyjemy w warunkach nieustającego zamachu stanu popełnianego przez sądy, że zapożyczę frazę z znanej książki Erika Zemura, którego Kacper jest biografem. A takie ryzyko faktycznie istnieje. We Francji mamy do czynienia z postawieniem na głowie raz jeszcze pewnych fundamentów ustrojowych, które zostały ustanowione wraz z Piątą Republiką. Mamy do czynienia z sytuacją, w której aktywizm sędziowski, w której zaangażowanie polityczne sędziów jest już tak jawne, tak oczywiste, że wchodzi w spór z demokracją i mamy do czynienia z sytuacją, w której sędziowie doszli do wniosku, że są swego rodzaju nowym kapłaństwem, że w świeckiej republice zasada świeckości nie rozciąga się na religię praw człowieka i na religię, której kapłanami jest sędzia, jest prawnik. I zamiast państwa prawa wychodzi z tego państwo prawników. I na to można by znaleźć bardzo dużo przykładów, no chociażby sytuację, w której przechodzi ustawa, która jest ogromnie popularna. Jakby gdyby było referendum, natychmiast by ta ustawa była przyjęta. Większość Izby jest za, po czym przychodzą odpowiednie gremia sędziowskie i mówią, ten artykuł to jest sprzeczny z konstytucją, tamten artykuł to jest sprzeczny z konstytucją, ten jeszcze inny artykuł to jest w ogóle sprzeczny z preambułą do Konstytucji Czwartej Republiki, ale co tam, jedziemy dalej, dajcie nam pół pretekstu, a my już i tak wszystko uchwalimy tak, jak chcemy. No i to oczywiście jest sytuacja głęboko niezdrowa. I w odniesieniu do problemu, na który zwróciłeś uwagę, ja zgadzam się z bardzo szerokim frontem ludzi, którzy zabrali przy tej okazji głos, od Gérarda Darmanena, czyli przedstawiciela macronowskiej prawicy, po Jeana-Luca Mélenchona, że Marine Le Pen należy pokonać przy urnach wyborczych, a nie na sali sądowej. I sytuacja, w której kandydatka, która wygrywa w wszystkich sondażach wybory, nie ma takiego sondażu, przynajmniej ja takiego nie widziałem, w której nie wygrywa pierwszej tury. W drugiej turze różnie, ale też zazwyczaj wygrywa. Zostaje wyrzucona z wyścigu prezydenckiego z uwagi na, no umówmy się, pewnego rodzaju technikalia związane z wydatkowaniem środków na finansowanie biura poselskiego i działalności w Parlamencie Europejskim przez jej posłów. Znaczy, kara vis-a-vis przewiny jest tak skrajnie nieproporcjonalna, że to musi razić każdego, kto próbuje na to spojrzeć obiektywnie. Powinna być kara, nie mam co do tego wątpliwości, na przykład bardzo surowa grzywna, powinien być przepadek tych środków, które na przykład zostały przeznaczone, no ale nie sytuacja, w której wyborcy nie mogą zagłosować na kandydatkę, którą popierają za, jak mówię, no pewnego rodzaju technikalia. Natomiast jeżeli chodzi o Nicolasa Sarkozy'ego, no to mam inną refleksję. Przepraszam, ci wejdę w słowo, to w Polsce tak
z kilkadziesiąt osób pewnie nie mogłoby kandydować, gdybyśmy takie reguły przyjmowali. Ja uważam, że w ogóle jeśli chcielibyśmy w Polsce doprowadzić do natychmiastowej wymiany elit, to bym sprowadził tutaj francuskich sędziów na jakiś szybki fact-finding mission, albo naszych bym wysłał do Paryża. Marcin, dawaj, wiesz, potrzebujemy. I oni by już naszym wytłumaczyli. Oni, jako powiedziałbym, nieodrodne dzieci kardynała Richelieu, który powiedział: dajcie mi 3 linijki napisane przez najuczciwszego z ludzi, a znajdę w nich pretekst, żeby go powiesić. Witold Jurasz kiedyś opowiadał piękną historię, jak jego kolega, który pracował w policji, opowiadał, że polskich policjantów po doświadczeniach PRL-owskich chciano wysłać do zachodniej demokracji, żeby się nauczyli, jak być taką policją bliską obywatelowi i właśnie nie jakąś taką komunistyczną, prześladującą zwykłych ludzi, bijącą i tak dalej. No i ktoś w błysku geniuszu po prostu wysłał tych naszych milicjantów do Francji, żeby się nauczyli od kolegów. I oni byli po prostu, ci nasi milicjanci byli przerażeni tym, jak się francuska policja zachowuje i powiedzieli: panie, to oni nie biją, oni patują, tak? No bo między innymi francuski policjant wytłumaczył, że świadek, który nie jest bity, jest niewiarygodny. Bo jest zbyt pewny siebie w tej relacji i będzie opowiadał głupotę. Jak parę razy dostanie w mordę, to od razu sobie zda sprawę, że lepiej mówić prawdę. Więc zeznania, które nie są wymuszone biciem, są niższej wartości od tych wymuszonych biciem. Ale myślisz, że oni byliby w stanie odsuwać i zabrać do tiurmy ludzi z obu stron, czy tylko to działa skutecznie na jedną stronę? Tę nie mainstreamową. Nie, tu zdecydowanie nie ma symetrii, to znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dajmy na to minister od Emmanuela Macrona albo socjalista. To jeżeli z drugiej strony ktoś prędzej czy później oberwie, to melanchoniści, ponieważ bardzo łatwo jest tarczę republikańską obrócić w drugą stronę i przypomnieć, skąd ona się wzięła. No, wzięła się od sekowania partii komunistycznej. Dlatego też Mélenchon jest taki pełen zrozumienia dla problemów prawnych, prawda, Marine Le Pen, bo wie, że jest następny. Jeżeli kiedykolwiek to on miałby zbliżyć się do władzy. Myślę, że jeszcze to nie jest wykorzystywane, bo się nie zbliży, bo ma ten sam problem, co miała historycznie partia komunistyczna. Ma elektorat negatywny rzędu 80%, no jest w pułapce. Ale żeby rządzić Francją, trzeba mieć prezydenturę, a Mélenchon nigdy nie będzie prezydentem. Nawet socjaliści na niego nie zagłosują. Natomiast przechodząc do Sarkoziego, powiem szczerze, że mam wobec niego szczere współczucie. A to współczucie nie wynika z faktu, że jest niewinny, bo on jest winny w sposób oczywisty. I mogę zaraz rozwinąć, dlaczego mimo poszlakowości tego procesu tu nie ma wątpliwości, że tam się działy rzeczy bardzo brudne. Ja mam dla niego współczucie z innego powodu. Z tego paragrafu, z którego go skazano, należałoby skazać wszystkich prezydentów Piątej Republiki. Znaczy, skazać kogoś za brudne interesy w Afryce, wykorzystywane dla wzmacniania pozycji swojego ugrupowania i za tam wykorzystywanie afrykańskich pieniędzy do finansowania partii politycznej i tak dalej we Francji, to jest dać komuś mandat za przekroczenie prędkości na wyścigach Formuły 1. To była to absolutnie powszechna praktyka. Za prezydentów typu Giscard czy Mitterrand w ogóle na skalę, przy której to, co robił Sarkozy ze swoimi tam walizkami pieniędzy z Libii, wygląda po prostu śmiesznie. No byli tacy klasycy jak prezydent Gabonu Omar Bongo, który kiedyś powiedział prezydentowi François Hollande'owi, że on, rozmawiając z nim, czuje się trochę jak królowa Elżbieta II, bo wie pan, jest pan moim 7. prezydentem. I Omar Bongo miał taki zwyczaj, że on po prostu dawał wszystkim liczącym się kandydatom pieniądze, bo ktokolwiek nie wygrał, miał dług wdzięczności u prezydenta Gabonu. A zagrywki typu wziąć pieniądze od kacyka w jakimś kraju, a potem kacykowi przydarza się zamach stanu, no to powiedziałbym, no, trzeba nie znać francuskiej polityki w Afryce, żeby nie wiedzieć, że to jest absolutna norma. Natomiast chyba czasy się zmieniły. Chyba już ale to, co dawniej przechodziło. Jakby ich wszystkich tak porówno traktować i wszystkich te historyczne niesprawiedliwości, to też francuskie muzea i Louvre i wiele innych opustoszałoby, bo wiele tych dzieł musiałoby wrócić w miejscach, z których Gdyby przejąć tylko jedną zasadę, co ukradzione we Włoszech musi do Włoch wrócić, francuskie muzealnictwo przestałoby istnieć w dużej mierze.
A to może Wojny ci goście, włoskie którzy zbudowały weszli- potęgę francuskich galerii sztuki. A to może ci goście, którzy weszli do Louvru, to oni właśnie w ramach tych jakichś tam reparacji. Nie wiem, czy to była włoska irredenta, która zacznie się w Luwrze, a skończy się na Korsyce, ale z tego, co słyszałem, sprawcy uciekli, jeden do Algierii, a drugi do Mali, więc będę strzelał, że Chcieli nie... uciec. Chcieli uciec, tak, by zostali zatrzymani. Jeden chciał uciec do Algierii, a drugi do Mali. To nie są najbardziej oczywiste kierunki, z których chciałby uciekać Włoch. Swoją drogą, no Arsène Lupin to nie był, bo próbować uciec jedyną twardą granicą w kraju, który należy do Schengen, tak, to też no, oczywista wpadka moim zdaniem, ale jakby żarty na bok. Dlaczego mówię, że z kolei, że nie mam wątpliwości, że Sarkozy jest winny? To prawda, że uniewinniono go od zarzutu tego, że się osobiście wzbogacił i że finansował partię, bo nie mogli mu tego udowodnić. No ale mogli mu wykazać, że w tej kampanii były jakieś dziwne pieniądze, trochę nie wiadomo skąd, które mają po prostu sekwencję 78 kont na Kajmanach, na jakiś Saint Kitts i Nevis i tak dalej, które dziwnym trafem jakoś na koniec finansują jego kampanię. Mało tego, znaleziono, wpadło w ręce francuskiej prokuratury, przyniesiono im przez jakiegoś sygnalistę, osobisty dziennik libijskiego ministra energetyki. I w tym dzienniku są opisane te transakcje. Libijski minister energetyki poróżnił się z Muammarem Kaddafim, uciekł do Austrii, mieszkał we Wiedniu. No więc francuska prokuratura mówi, mamy ten dziennik, no trzeba ściągnąć go tutaj do Paryża, niech on zezna, czy to, co jest tam napisane, jest prawdą i tak dalej. Miejmy to czarno na białym. Z żalem donoszę, że libijski minister energetyki zasłabł i wpadł do pięknego, modrego Dunaju i tak zakończył żywot. Może to był zbieg okoliczności, może nie. Jestem raczej po stronie tych, którzy w takie zbiegi okoliczności nie wierzą. No i kolejna sprawa. Wiemy od całego szeregu ludzi, w tym między innymi od dawnego szefa libijskiego kontrwywiadu, że Muammar Kaddafi nie został zamordowany przez libijskich rebeliantów. To miało tak wyglądać, że on został przez nich zamordowany. Miał być zamordowany przez oficera francuskiego wywiadu. A już z całą pewnością atak na kolumnę Kaddafiego, który uciekał na południe, przeprowadziły francuskie Miraże, żeby tą kolumnę unieruchomić i żeby umożliwić pojmanie Kaddafiego. Teraz jak to wygląda? No wygląda to jak usunięcie świadka, jak usunięcie wspólnika po to, żeby nie mógł zacząć gadać. Tą wersję wyznaje też pewnie mniej wiarygodny w tej sprawie, ale jego zacytujmy, Saif al-Islam Kaddafi, czyli syn obalonego pułkownika Kaddafiego. Zatem nie ma wątpliwości według mnie co do winy Sarkozy'ego. Jeśli już, to jest to jakiś przyczynek do refleksji w ogóle nad tym, co wybitny badacz dziejów tak zwanej France Afrique, czyli tej Afryki francuskiej, Baran Daye, u nas w Polsce zresztą pracujący, nazwał kiedyś największym skandalem Republiki. To znaczy największym skandalem jest to, że to trwa po prostu tyle dekad i wszyscy biorą w tym udział. A jakbyśmy na przykład zapytali, ilu francuskich miliarderów, w tym osobistych kolegów Emmanuela Macrona, zrobiło kolosalne fortuny w państwach typu Mali, Burkina Faso, Senegal, na niekoniecznie jakichś takich oczywistych i przejrzystych interesach, no to ten skandal Republiki robi się tym większy i tym bardziej, powiedziałbym, wielopiętrowy. No, Sarkozy nagle się dowiaduje, że tak nie wolno, prawda? I on idzie do więzienia. No i ostatnia sprawa, bo to mi umknęło. Sędzina, która wydała wyrok, brała dawniej udział w demonstracjach przeciwko Nicolasowi Sarkozy'emu. No jest to sytuacja, która znowu się w głowie nie mieści, prawda? No jak możemy liczyć na bezstronność tego rodzaju sędziego, który jest tak bardzo zaangażowany partyjno-politycznie i czemu taki sędzia nie jest natychmiast wyłączony? No bo nie ma mocnych na sędziów w tych warunkach i wydaje się, że sprawa Sarkozy'ego i sprawa Le Pen docelowo posłużą jakiejś koalicji prawicowej, bo to ona jest bliżej władzy, do tego, żeby dokonać potężnej rewizji relacji sędziów z władzą ustawodawczą i wykonawczą i moim zdaniem będziemy mieli w tej mierze w nadchodzącej przyszłości dość duży przewrót, dlatego, bo tą taktykę można stosować tylko do momentu, do którego siły, które były na kursie kolizyjnym z tymi sędziami, nie zdobędą pełni władzy. Wtedy to oni już sobie tak sprawy poukładają prędzej czy później, żeby tą potęgę sędziowską złamać i to prawdopodobnie tak się skończy.
Kasprze. No Jak i tutaj ty- znów będzie... Tutaj znów będzie ciekawe, bo znów ja bym ciut złagodził to, co powiedział Marcin. To znaczy, czy może inaczej, zniuansował. To znaczy, wydaje mi się, że no jednak ja osobiście Sarkozymu absolutnie nie współczuję. Uważam, że jest to sprawiedliwy wyrok i jest to ważne przy całym moim dystansie do powiedzmy do zaangażowania politycznego sędziów i przy całym moim przekonaniu, że musi istnieć społeczna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości, no nie może być też tak, że politycy są całkowicie bezkarni. A Sarkozy jest dla mnie takim podręcznikowym przykładem, czy wręcz personifikacją takiego po prostu politycznego oportunizmu. Jest to człowiek, który na przestrzeni dekad miał najróżniejsze poglądy, głosił najróżniejsze treści, na najróżniejsze tematy, w zależności od tego, na co było akurat zapotrzebowanie społeczne. Wchodził w dziesiątki rozmaitych relacji z najbogatszymi ludźmi we Francji, z miliarderami, właścicielami fortun i w swoim własnym kraju, i w innych krajach. No przecież jak przestał być prezydentem, to zaczął być lobbystą. Tu dla jakichś krajów arabskich, tu jakieś związki z rosyjskimi oligarchami. W 2007 roku został prezydentem, przyjmując taką narrację bardzo prawicową. Mówił tam, że trzeba zerwać z dziedzictwem maja 68 roku, że trzeba zatrzymać imigrację i tak dalej. Nic z tego później nie zrealizował. Była to takie po prostu frazesy na poczet tego, żeby zabrać wyborców staremu Le Penowi. Równolegle na przykład pomnikowy przykład zignorowania woli społeczeństwa. W 2005 roku głośne referendum, w którym przegłosowano wyraźną większością sprzeciw Francuzów wobec tak zwanego traktatu konstytucyjnego dla Europy. Francuzi chcieli pozostać na wcześniejszym etapie integracji europejskiej, no a Sarkozy, jak doszedł do władzy, bardzo szybko przeprowadził przez parlament analogiczny traktat w postaci traktatu lizbońskiego, już nie poddając go pod głosowanie w referendum, mimo że wiedział, że i na prawicy, i na lewicy był silny sprzeciw, co było widać także w tym referendum, tak, wobec tego typu rozwiązania. Wielokrotnie działał na pograniczu swojej władzy politycznej i swoich własnych interesików. Libia, to o czym mówił Marcin, to jest oczywiście wszystko prawda, w 100% się zgadzam, jeszcze tylko uzupełnię, jakby konsekwencje, tak, tej jego dezynwoltury, tak, no przecież obalenie Kaddafiego. Kaddafi jest oczywiście postacią ohydną, tak, żeby nie było wątpliwości, no ale z drugiej strony obalenie go w tak nieprzemyślany sposób doprowadziło do wojny domowej, w której zginęły tysiące ludzi. Mamy ogromny kryzys humanitarny, niewolnictwo, panosili się tam dżihadyści, którzy mordowali chrześcijan, mordowali cywili i tak dalej. Wszystkie te egzekucje na plażach, które potem żeśmy widzieli. Nawet momentami było przywrócone niewolnictwo. Do tej pory nie mamy stabilnej sytuacji w Libii. Mamy jeszcze do tego z perspektywy europejskiej brak panowania nad masową imigracją przez Libię. No, moim zdaniem, a przecież Sarkozy najpierw traktował Kaddafiego jak króla, tak? Zapraszał go w bardzo kontrowersyjny sposób do Pałacu Elizejskiego, mimo że on był wcześniej traktowany jak parias, który finansował zamachy terrorystyczne i tak dalej. No moim zdaniem Sarkozy, oczywiście wszyscy francuscy prezydenci mieli swoje za uszami, ale Sarkozy szedł w takim załatwianiu swoich osobistych interesików, w takim demonstracyjnym zblatowaniu władzy politycznej z rozmaitymi układami i spieniężaniu tak naprawdę swojej pozycji politycznej. Kacper, tylko pozwól, że dopowiem jedną rzecz a propos tej Libii. To też jest wina Sarkoziego, że arsenał Kaddafiego został rozkradziony przez dżihadystów i tuaregów i kompletnie zdestabilizował francuską Afrykę Zachodnią. Znaczy to on sprowadził ten kataklizm. Tak, no właśnie, więc nawet z perspektywy interesu własnego państwa, tak, no to było po prostu nieprzemyślane, tak, no łatwo jest zawsze rozwalić jakiegoś autokrata, a co konkretnie potem się wydarzy z tym krajem, tak, i z całym regionem. No i moim zdaniem Sarkozy, dobrze, że on kończy jako polityk upokorzony, który naprawdę trafia do tego więzienia. Moim zdaniem też, no to, że ta sędzia uczestniczyła w tej demonstracji w 2011 roku, no to też czy to ją powinno dyskwalifikować? No na pewno nie jest to coś, co sprzyja przekonaniu o bezstronności sędziów, ale z drugiej strony też to nie jest przypadek, nie wiem,
publicznie zaangażowanej partyjnie sędzi, taki jaki mieliśmy w Polsce, tak, z sędziami, którzy bardzo jednoznacznie się opowiadali, że głosują tak, robią sobie, zbijają piątki z politykami, nie? To też nie jest taki przypadek, to była jednak postać do tej pory anonimowa. Znaczy na pewno jest tak, że Sarkozy zaszedł za skórę środowiskom sędziowskim, kiedy chciał zmieniać wymiar sprawiedliwości pod siebie. I na pewno to może mieć jakieś znaczenie, ale z drugiej strony moim zdaniem jakby ciężar winy jest na tyle duży, że on po prostu na to i prawnie, i moralnie, i politycznie zasługuje, a przede wszystkim jest to zdrowe, żeby ludzie widzieli, że politycy nie są totalnie bezkarni. Jakkolwiek oczywiście występuje problem, to o czym Marcin, ale on też moim zdaniem jest ciut bardziej skomplikowany. Znaczy mówiłeś o tym anulowaniu praw, tak? Czy w zasadzie wyłączaniu jego fragmentu przegłosowanej ustawy przez Radę Konstytucyjną. Tylko to też, no jak to wygląda w praktyce? No tak, że w Radzie Konstytucyjnej dzisiaj często zasiadają de facto politycy, tak? No przecież obecnym Właściwie prezesem... prawie zawsze, tak. No, obecnym prezesem Rady Konstytucyjnej jest człowiek, Richard Ferrand, który był wcześniej dosłownie marszałkiem Sejmu po naszemu, tak? Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego z nominacji Macrona. Przegrał mandat poselski, będąc urzędującym marszałkiem, po czym Macron po paru latach wrzucił go na stanowisko prezesa Trybunału, mówiąc po naszemu. Jego poprzednikiem był Laurent Fabius, który dosłownie przeskoczył na stanowisko prezesa Rady Konstytucyjnej z bycia ministrem spraw zagranicznych w rządzie socjalistycznym, a był wcześniej między innymi premierem i ministrem w innych resortach. No to nie jest zdrowa sytuacja i instytucje, które mogłyby chociaż trochę funkcjonować jako jakiś arbiter, no stają się też instytucjami zawłaszczonymi przez jakieś konkretne polityczne koterie. Więc też wydaje mi się, że nie da się tego wpisać w taki prosty podział sędziowie kontra politycy reprezentujący społeczeństwo. Jeszcze tylko na koniec powiem co do Omara Bongo. No, Omar Bongo miał też relację oczywiście ze starym Jeanem Marie Le Penem. Co ciekawe, dowódca Le Pena z wojska, o tym pisze w swojej książce o rodzinie Le Penów. Louis Martin był wiele lat osobistym ochroniarzem Omara Bongo, no i później miał załatwiać też jakieś wsparcie dla Frontu Narodowego, więc niewątpliwie te relacje są bardzo silne. No, jeszcze jedna anegdotka. No, Alain Juppé był premierem, ministrem spraw zagranicznych, absolutnie czołowym, był bardzo blisko bycia prezydentem, absolutnie czołowa postać francuskiej polityki. Był wyrzucony na rok z polityki też wyrokiem sądu ze względu na nadużycia. Wrócił później i został też członkiem Rady Konstytucyjnej. Jest nim dzisiaj, a kilka dni temu w telewizji publicznie pozwolił sobie skomentować, że że jego człowiek z tej samej partii, czyli Bruno Retailleau, przestał być ministrem, a akurat jest z innej frakcji, więc tutaj, prawda, niezależny członek Rady Konstytucyjnej publicznie zapytano o komentarz do Retailleau, ciao, tyle mam mu do powiedzenia, nie? Czy na razie, żegnaj. Więc no to też pokazuje jakąś formę wzrośnięcia się tych instytucji, które teoretycznie powinny być jakimiś arbitrami, po prostu z jakimiś konkretnymi koteriami politycznymi. To, co Tak, opowiadacie... ja tylko powiem w trybie sprostowania, że powiedziałem, że współczuję Sarkozy'emu oczywiście ironicznie, bo nie mam żadnej wątpliwości co do jego winy i dodam jeszcze jedną, że Sarkozy jest recydywistą, co tym bardziej według mnie wzmacnia akt oskarżenia przeciwko niemu. Przecież to nie tylko Libia, on także był sądzony i skazany za przyjmowanie pieniędzy od miliarderów pokątnie. Jego ludzie prowadzili księgi wydatków na kampanię wyborczą, ukrywając wydatki, czy stosując różne sztuczki, które były nielegalne, więc tutaj jego wina nie ulega najmniejszej nawet wątpliwości. To, co opowiadacie, proszę. opowiadacie, pokazuje, jak nieprawdopodobną hipokryzją mamy do czynienia w Unii Europejskiej i z tym potępianiem państw postkomunistycznych, w tym Polski, za łamanie porządku konstytucyjnego, nietrzymanie się zasad prawa, nie umniejszając w niczym dokonaniom naszych polityków i ich środowisk im bliskich, które mają tutaj rzeczywiście duże dokonania na tym polu, ale i to, co się dzieje we Francji i tak naprawdę system niemiecki też jest tak naprawdę pełen rozmaitych patologii albo czegoś, co jest bliskie patologii. Panowie, na koniec, ostatnia runda. Czy to państwo z tym wszystkim, co opowiadacie, jednak ciągle duże, ciągle wielka gospodarka, ciągle całkiem silna armia, czy ono może odgrywać dalej być jednym z dwóch państw, które będą dominować w Europie? I trochę nawiązując do tego, co mówił Jarosław Kaczyński,
czy to jest państwo, które rzeczywiście, zachowując proporcje i oczywiście twoje porównanie, Marcin, zgadzam się z nim, jest niezwykle trafne, ale czy powinniśmy w jakiś sposób się obawiać Francji, czy to państwo może być sprawcze, mając tak potężny chaos wewnętrzny? Na pewno jego sprawczość jest w sposób bardzo istotny ograniczona i na przykład brałem niedawno udział w rozmowach polsko-francuskich, które dotyczyły traktatu z Nancy, czyli tego traktatu polsko-francuskiego o współpracy, który miał otworzyć nowy rozdział. Prawdopodobnie nowego rozdziału nie otworzy, a czy sam traktat jest słaby, znacznie słabszy niż na przykład analogiczne umowy francusko-niemieckie czy francusko-włoskie, no ale mówiono cały czas, no dobrze, no traktat sam w sobie jest pewną deklaracją intencji i koncertem życzeń, ale to zostanie skonkretyzowane po prostu w kolejnych miesiącach i latach. No nie ma tej konkretyzacji, dlatego, bo strona polska nie ma według mnie pomysłu na relacje z Francją. W ogóle nie wiem, czy ma jakiś pomysł na relacje międzynarodowe, szczerze mówiąc. Natomiast strona francuska nie jest w stanie w tym momencie tego wszystkiego wypełnić treścią z uwagi na to, że zajmuje się sama sobą. I jeszcze dodatkowo mamy tutaj problem tego, na ile jakiekolwiek deklaracje składane przez prezydenta Macrona i jego premierów będą cokolwiek warte za rok, a już zwłaszcza po roku 2027. No, powstaje taka pokusa, żeby myśleć, dobrze, może do tej pory to było takie stabilne państwo, w którym alternacja, czyli przekładanie się prawica-lewica władzy, nie zmieniało pewnych imponderabiliów i nie zmieniało pewnych zasadniczych kierunków jego polityki. To znaczy, czy rządził golista, czy socjalista, Omar Bongo wiedział, na czym stoi z grubsza, tak? I Helmut Schmidt wiedział, na czym stoi i Angela Merkel wiedziała, na czym stoi. No a teraz jeżeli nagle się okaże, że mamy prezydenta Jordana Bardelle albo mamy prezydenta należącego do dalekiej lewicy, tak? To nie musi być Mélenchon, tak? To może być nowa twarz, nowa osoba, która nie będzie miała tych obciążeń, które ma Mélenchon, ale będzie bardzo podobna, jeśli chodzi o poglądy i postawy, będzie po prostu zręczniejsza w ukrywaniu tego, co myśli. Czemu nie, prawda? No, w takiej sytuacji no, partnerzy międzynarodowi mogą sobie pomyśleć, no to my może poczekamy do tego 2027 i zobaczymy, co się stanie. Kolejna sprawa, nawet gdyby były kolejne wybory, no to jaką mamy gwarancję, że dajmy na to, przyspieszone wybory połączone z wyborami samorządowymi w przyszłym roku nie dadzą nam parlamentu, który będzie trochę mniej rozbity, bo tak wynika z sondaży, że po prostu lepeniści by zyskali, ale nadal rozbity. I nadal będzie takim parlamentem, w którym trudno jest cokolwiek sensownego poukładać. Zatem dopiero wymiana prezydenta mogłaby być tu zmianą istotną, a wymiana prezydenta to jest rok 2027. Więc możemy po prostu pauzować. Ale to powiedziawszy, jednak pamiętajmy, Francja dalej jest w G7, dalej jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta, dalej ma najsilniejszą armię w Unii Europejskiej, dalej ma drugą gospodarkę w Unii Europejskiej. Kwestia zadłużenia naprawdę nie skończy się bankructwem Francji, jak i nie zbankrutowała podobnie zadłużona w latach 90. Szwecja i dużo bardziej zadłużona Japonia. Są metody wyjścia z tego typu kryzysów dla tak wielkich i tak bogatych krajów, a jak Macron na arenie międzynarodowej wyszedł śmiało w sprawie Palestyny, to potrafił zbudować koalicję wokół siebie, do której wciągnął i Anglię, i Australię, i inne kraje. Francuska zbrojeniówka jest w tej chwili drugą na świecie i cały czas podpisuje kolejne kontrakty. Ostatnio z Danią wykolegowała Amerykanów. Zatem powiedziałbym, że nawet Francja znacząco osłabiona, a jest znacząco osłabiona, pozostaje oczywiście krajem silnym i liczącym się i snucie takich narracji, że Francja upadła, jak ja to lubię powtarzać, Francja się skończyła na 4. krucjacie. Na to miał najlepszą odpowiedź nasz wspólny kolega Aleksander Olech, który na pytanie, kiedy jego zdaniem Francja się skończyła, odpowiedział: Francja się jeszcze nie zaczęła. Więc nie, no, zachowajmy też zdrowy rozsądek w tych ocenach. Kryzys, a upadek to są jednak dwie zupełnie różne rzeczy. Z gorszych terminów przez te 1500 lat Francja wychodziła. Francja nie jest jeszcze w ruinie. Kacper. Ja bym to
krótko, no, jak tutaj Marcin mówił o tym, że socjalista czy golista, Omar Bongo wiedział, czego się spodziewać, to mi się przypomniało z szewców. Sajetan Tempe mówił socjalista czy faszysta, ja w tym serze jako glista. I wydaje mi się, że trochę rzeczywiście... A teraz może to powiedzieć jego syn Ali Bongo i tam jest pełna stabilność. Prawda? I myślę, że oczywiście myślę, że trochę francuskich polityków właśnie w tym kierunku poszło. Ja bym tylko parę uzupełnień. Bo mamy tutaj rzeczywiście parę takich niuansów, które są nieoczywiste. Wydaje mi się, że z perspektywy polskiego odbiorcy można by pomyśleć właśnie, że drogi, o której rozmawialiśmy, sędziowie to są tacy liberalno-lewicowi i są prawicowi politycy i takie zderzenie. No to jest znów bardziej skomplikowane, bo na przykład Rada Konstytucyjna, w której znajdują się w dużej mierze politycy, potrafiła w ramach tych ich wewnętrznych rozgrywek, na przykład w czasie tej kadencji parlamentu, pozbawiać mandatów poselskich także dwoje posłów związanych z obozem prezydenckim, tak? Mieliśmy Stefana Wojettę i Jeana Lossuca, którzy ze względu właśnie na nieprawidłowości w rozliczeniu kampanii zostali ogłoszeni, że już nie są posłami przez Radę Konstytucyjną. No, w ogóle to jest procedura, której w Polsce nie ma, także nie wiem, wyobrażamy sobie, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej się zbiera i deklaruje, że jakiś poseł nie jest już posłem. I co zabawne, to mogłoby się okazać, że na przykład poseł PiS-u, który jest z frakcji X, zostaje wykluczony z bycia posłem przez sędziego, który wcześniej był posłem PiS-u z partii Y, tak? To dosłownie trochę tak momentami mogło wyglądać. A jak ci się to nie podoba, to walczysz z praworządnością. I to jest ciekawa, nieoczywista także sytuacja. Oczywiście moim zdaniem powinno być tak, że jeśli chodzi, tak jak trochę, ja się zgadzam z tym, co mówił Marcin, jeśli chodzi o karanie za nadużycia finansowe i tak dalej, to jak najbardziej, ale nie powinno być wykluczania popularnych polityków z wyborów. Naprawdę. No jeżeli przyjmujemy pewne standardy demokratyczne minimalne, to ludzie powinni na koniec, mając pełną wiedzę o tym, co polityk ma na sumieniu, ocenić, czy chcą go jako swego posła, prezydenta, etc., czy nie. Jeśli chodzi o te słowa Kaczyńskiego, do których się Igor kilkakrotnie odwoływałeś, no moim zdaniem one znakomicie pokazują właśnie to, z czym ja mam problem. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, że w ogóle postrzeganie świata przez środowisko, czy zwłaszcza pokolenie Jarosława Kaczyńskiego, chociaż oczywiście nie wszystkich, tak? Ludzie w różnym wieku mają różne poglądy, w sensie w tej samej grupie wiekowej. No, taka awersja do Europy Zachodniej zupełnie irracjonalna, zupełnie też anachroniczna, tak? No, po pierwsze, Francja i Niemcy nie są dzisiaj żadnymi potęgami. Po drugie, mówimy tutaj raczej o zagrożeniu suwerenności Polski przez instytucje unijne, co nie jest tym samym. No przecież Francja też nie jest czymś jednolitym. No, równie dobrze za chwilę może być we Francji rząd, który będzie bardziej antyunijnie nastawiony niż był rząd PiS-u, tak? Więc to też i znów to się wymyka takim prostym schematom, bo przecież we Francji mamy też antyunijną lewicę, taką Mélenchona, który tu wielokrotnie wspomnianego. No może nie stricte antyunijny, ale bardzo krytycznego wobec Komisji Europejskiej i instytucji. I bardzo antyniemiecki, co może zainteresować naszych pisowskich słuchaczy. Przy każdej okazji jest antyniemiecki, więc Francja nie upada, natomiast Francja jest niewątpliwie w poważnym kryzysie, w poważnym procesie dekompozycji politycznej, dekompozycji społecznej, co może mieć bardzo ciekawe konsekwencje, jeżeli w końcu doprowadzi to także do głębokiej zmiany politycznej, która z zrewoltowanym prezydentem, czy Bardelą, czy kimś od Mélenchon, to pewnie nie, ale kimś w tym duchu, prędzej czy później się pewnie wydarzy, tak, w jedną czy drugą stronę, no to może mieć ogromne konsekwencje dla całej polityki w Unii i Europie. Bardzo to ciekawe i dziękuję wam za tą niezwykle barwną opowieść. Trochę tak mnie przyszło mi do głowy takie porównanie do sera Roquefort. Francja jest taka już trochę spleśniała, pleśnieje, ale ciągle ten smak jest wspaniały. I to ciągle jest warto jeszcze zapić dobrym Chateau. Na pewno nigdy francuska polityka nie była nudna. O nie. Aczkolwiek konkuruje tutaj z włoską polityką, gdzie i sery, i wino są równie wspaniałe. Kacper Kita, Marcin Giełzak, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Ja dziękuję państwu. Czekam na wasze komentarze. Wspierajcie Układ Otwarty. Link do Patronite znajdziecie jak zawsze pod nagraniem. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.